korzystając z okazji, jak jestem tutaj, zanim je wydoję, opowiemy Wam, jak przebiegła nasza dekoronizacja, znaczy wspólna dekoronizacja naszych kózek. Czy ty mnie też dekoronizowałaś? Ja mogłem się martwić? Spójrzcie tutaj, Ja na pewno rogi. teraz ciężej Wam je troszeczkę rozpoznać. To jest nasza kuleczka, która... Ojejciu, cześć, dzień dobry kochanie. Nudę, że... Czy to oznacza, że jesteśmy już zgodni? Nie. Podnosisz ciśnienie od rana. Nie można tak. Można, bo rano jest za rano. Rano jest za rano. Rano mogło być 5 godzin później. Nie. No to weź sobie ustaw budzik na twoje rano, żeby było tak troszeczkę 5 godzin wcześniej niż przed moim. Ale ty i tak będziesz wcześniej. Nie, no to chodź na kompromis, na 2,5 podzielimy, co? Dobrze. Czyli wstajemy o godzinie 14. No kompromis. Generalnie ja bym wstał dopiero za dobę od doby, w której musiałbym wstać. Nie załamuj, nie dobijaj. Ale będzie mleko wyparzone? Tobie by się przydało co nieco wyparzyć. Ryja. Pewnie powiedziała. No już, kurwa, szczyście nie będzie. Tak, idziemy. Idziemy, poczekamy, wiesz? Siema jednorożcu. Cześć kochana, cześć Belluś. Siema łyse pały. Dzień dobry. To jest łysa pała, to jest łysa pała, to jest łysa pała, bo nie mają rogów. A macie mleko dla mnie? Jest już ten okres, widzicie, są maluchy, jest mleko. Ale powiem Ci Wam, że trochę jestem zdziwiona, bo te tak ciągną, jest coraz mniej tego mleka z dnia na dzień. Zamiast coraz więcej, to coraz mniej. Ale, może korzystając z okazji, jak jestem tutaj, zanim je wydoję, opowiemy Wam, jak przebiegła nasza dekoronizacja, znaczy wspólna dekoronizacja naszych kózek. Czy ty mnie też dekoronizowałaś? Ja mogłem się martwić? Spójrzcie tutaj, Ja na pewno rogi. teraz ciężej Wam je troszeczkę rozpoznać. To jest nasza kuleczka, która, ojejciu, cześć, dzień dobry kochanie, która już nie ma różek, jak widzicie. Na górze ma jeszcze takie delikatne przebarwienia, chyba nadmanganianie potasu i takie niebieskie, ale już jej się pięknie zagoiło po takim niebieskim sprayu, który też
był antybakteryjny i mi tak psikaliśmy. No dobrze, ona już nie ma, natomiast niestety nasza jedna z mamusiek, nasza Bella, ma jednego roga. Z powodu źle założonej gumki Tak, ale to teraz opowiemy wam później. opowiemy wam później. Może nie tyle opowiemy wam później. Kręciliśmy ten materiał już jakiś czas temu, jak zaczynaliśmy, ponieważ był to nasz pierwszy raz i też chcieliśmy wiedzieć, czy wszystko dobrze robimy. Więc w tym momencie zachęcamy was do obejrzenia tego krótkiego materiału, a ja w międzyczasie wydoję kózki. A ja chciałem wam coś pokazać. I właśnie takie jest życie z kozami. No próbuję tatę zderzyć, kiedy mama takie mądrości gada. Pamiętacie, jak mieliśmy problem z kozą Martą, że oberwała od innej kozy rogiem. Kozy z rogami naprawdę są niebezpieczne dla siebie i dla ludzi, dla nas również. A w szczególności jeszcze jak macie stado mieszane, rożne i bezrożne, mam na myśli nasze owieczki. Dlatego zdecydowaliśmy się na dekoronizację kózek w sposób, który wydaje nam się dużo mniej stresujący dla kózek. Nie zobaczą, nie zdadzą sobie nawet sprawy. Tak, w jaki zaraz wam pokażemy. Myślę, że to jest dla nas najbardziej rozsądne rozwiązanie, jeżeli mamy mieszane stado. Generalnie kończymy z bezsensowną falą przemocy. No tak, ale to jest czytaliśmy fora. bezpieczeństwo. Wszystkim się podobają rogi, nam też się podobają, bo to wiecie, no koza tak wygląda, są bezrożne, ale generalnie ludzie, oprócz tego, że podobno są to zapasy wapnia i trzeba tutaj będzie uważać, my i tak dobrze suplementujemy, to jest same niebezpieczeństwo. Generalnie dla nas jest niebezpieczeństwo, bo równie dobrze może niechcąco zrobić coś takiego głową i mamy po oku. Jest niebezpieczeństwo dla własnych koleżanek i niebezpieczeństwo dla owiec i na to my sobie nie możemy pozwolić i taką podjęliśmy decyzję. Natomiast oglądaliśmy wiele filmów o dekoronizacji. Wszystkie kozy wychodzą z tego bez szwanku i mocno temperuje im się Również rozmawialiśmy charakter. z naszą panią doktor weterynarz i ona mówi, że jest to słuszna decyzja, patrząc na to właśnie, jaki mają charakter kozy i usposobienie, no i chodzi o bezpieczeństwo. Pamiętajcie, zawsze bezpieczeństwo. Im większe zwierzę, przestań szpachelkować, bo nic nie będzie słychać. Im większe zwierzę, tym jest dla nas groźniejsze. I dla siebie, no bo to wiecie, to nie jest tylko dla nas, żeby to było dla nas, ale one same sobie, to nie jest pierwszy przypadek. Owce miały już 2 albo 3 razy problemy z oczami, teraz są w ciąży, one je ciągle bodą, nie będą miały czym. Głową już to już nie jest to samo, to jest przedłużenie siły z naszej, a poza tym owca też nie tak wali, tylko bardzo często nogi tu wsadza i próbuje. Tak, My podwali. czytaliśmy na forach, że potrafią sobie rozorać udo, pamiętasz dziurę w nodze? Tak. No Klaudia, samo. to samo, a potrafią sobie wymiona rozorać, wiecie, to jest, po prostu kończymy z tym, no i już, to jest nasza decyzja i prosimy o zrozumienie, my byśmy nigdy nie krzywdzili zwierząt bez potrzeby, jest to absolutnie uzasadnione. Tak. To jest moja prywatna golarka, także jak zobaczycie, że mi coś dziwnego rośnie na tym, no to właśnie Ci to jest tego broda powód. urośnie. Dobrze. Dlaczego to robimy? Bo my przeprowadzimy dekoronizację suchą, czyli damy gumki, tak jak robicie kastrację u młodych koźlaków, że dajecie gumki im na Jądra, na jądra, to w tym momencie... Pokażemy wam też w swoim czasie, jak wygląda, bo już mamy praktykę, sucha kastracja. Jest to bardzo stosunkowo proste. Może człowiek się na początku boi. Ja się jakby nie dziwię, bo myśmy też No się tak, bali, tak, ale powiem wam, wyszło idealnie. Idealnie. Popatrzcie, jak ładnie się ogoliła. Ona kompletnie jakby nie zwróciła uwagi na to, co się wokół niej dzieje. Dobrze, Mały są tutaj. Powiedz, dlaczego goliłeś? Wiecie co, żeby włosy nie zostały pod gumkami, bo teraz bardzo nisko, jak najniżej się da, zakładamy gumki do kastracji i te same gumki się zakłada do dekoronizacji. Nasuwamy tu i od 6 do 8 tygodni odpadnie jej różek przy bardzo małej utracie krwi, to znaczy generalnie jakbyśmy go obcięli, to krew będzie się lała strumieniem, a tak może tam kilka kropel spadnie, tak jak wiecie, jakby ząb straciła. No.
i trzeba, bardzo ważne jest, żeby niziutko to wszystko zrobić, żeby zabić ten stożek wzrostu, bo zaczną jej różki odrastać. No mamy nadzieję, to jest nasz pierwszy raz, że zrobimy to dobrze. Zrozumieliśmy bardzo dobrze, co było jakby przekazane. Oglądaliśmy wiele filmów, jest to prosty zabieg, nie bójcie się, kusce nie powinno się, jak jest prawidłowo wykonany, nie powinno się nic stać. Bardzo szybko, kuska się nawet nie zorientuje w pierwszym momencie, bardzo szybko zaczyna ją trochę boleć tutaj głowa i już jakby jeszcze, jak ma rogi, przestaje, przestaje z nich korzystać, bo coś tam, wiecie, jakby ząb bolał. No, czuje dyskomfort. Czuje dyskomfort. I od 6 do 8 tygodni rożek odpada. Wszystko tutaj ładnie się wypełnia futerkiem i po prostu kuska z karpackiej rogatej małpy staje się spokojniejszą, ale dalej małpą. Bo głowa jest ta, miejmy nadzieję, że aniołkiem. głowa jest niestety ta sama i na głowę nie poradzisz. Dobrze. Idę do ciebie, kochanie. Fajnie, dobrze jest właśnie tak na spokojnej atmosferze to przeprowadzać. Jak koza was zna, nie powinno być problemów. A, ona się pcha do korytka cwaniara. Ale uważaj, że Marta na ciebie tam nie skoczyła z tyłu. Ponieważ... Tego typu urządzenie jest właśnie, my wykorzystywaliśmy już do kastracji kilku koziołków. Pomagaliśmy też znajomym. Oni już są nauczeni, myślę, że sami już sobie wspaniale radzą. Marta się zbiera do skoku, musi się I powiem wam, że no baranków, koziołków mamy za sobą 3 i tam jeszcze u znajomych my tylko jednemu chyba pokazaliśmy, czy 2. Oni resztę zrobili. Tak. Wszystko szczęśliwie, żadnych powikłań u nich, a oni mieli też sporo koziołków. Tak. Popatrzcie, zakładamy, tylko tu już właśnie chyba, nie wiem, czy to się uda, Klaudia. Będę musiała ci pomóc. Poczekaj, może złapię za... prawdopodobnie rękoma będziesz musiał dalej i tak nasuwać. Tak, nasunąć dalej, jak najdalej, jak najbliżej skóry. I ta gumka robi to, że ona się bardzo zaciska i cały czas nieubłaganie się zaciska. I będzie ją po prostu powolutku ususzać tego różka. No już, kochana, już piłeczka. Ponieważ ty też się zaczynasz robić niestety złośnicą i też musimy, no już jak idziemy, to po prostu wszystkie. Oprócz Marty. Oprócz Marty, ponieważ Marta musi teraz dojść do siebie. Powiem ci, że to już tak się zacisnęło, że to ciężej jest niżej zejść. Znaczy tam jest bardzo dobrze, ale ta strona mnie nie za bardzo mi się podoba. Ja nie mam za bardzo jak tego złapać już. Będziemy zakładać tutaj na styku, trzeba to uważać, bo to wiecie, może się od właśnie, no to kawałek dalej, jak najbliżej końca zakładać. Chodzi o to, aha, bo to jest widać, że ten jeden dalej. Chodzi o to, żeby jak najdalej ta gumka weszła, żeby nie trzeba jej było później. Oś. No i jednak będzie trzeba ją troszeczkę rękoma, palcami sobie pomagać, tak? Róbcie to porządnie, dokładnie. Nie spieszcie się. To musi być naprawdę... To jest na pewno dla niej niewygodne, ale nie bolące. Wiecie, nie meczy. No już piłeczko, już kochana. Już kochana, będziesz piękna. Będziesz piękna, będziesz pani bezrogą z gumką. Nie. Najpierw będzie golenie. Chodź, koleczko. Za fryzjera 5 dyszek. A propos fryzjera, przydałoby się, żebyś ty poszedł do fryzjera. No, przydało się. Wiesz, jak ja lubię fryzjerów, tak jak oni mnie. Bo ja im nie daję zarobić, a oni nie mogą mnie oprzyć. O, kuleczko. Drobinko to nasza. O, drobinko to nasza. O, to nie nosimy tego kalosza, bardzo cię proszę. Ale przysiada?
No tak nie za bardzo. Bardziej jest zdenerwowana Tak, niż tak, Bella, tak, miała Bella kompletnie była- wywalone. Aha. Nie martw się, żadna z was nie będzie już agresywna, także nie będziesz musiała się bronić. O. Ojej, patrz, ona siedzi. Letnie. Widać, gdzie się róg kończy, a zaczyna skóra. I tam musi być założona ta gumka. Czy nie ma jakiegoś płaczu za bardzo? Ona na pewno czuje jakiś dyskomfort. Widzicie, tam mała, bo myśmy też, no, może za bardzo ją męczyli, wiesz, przesuwając w dół, co było niepotrzebne. No a tak to są te pierwsze razy. Dobra, Bo ona siada mi. no to niech siada. No już. Dobrze, już. Koniec. Po wszystkim. Chodźcie. Chodźcie. Ajajajajaj, kochana. Słomę, co u was tak znowuż brudno? No trzeba im dożyć. Jeszcze jesteście na zewnątrz, a nie, no może są zamykane. Poczekaj, szpachelka. No trzeba im tutaj gdzieś podnieść trochę. Jak masz tutaj? Wlazłaś w kupę. No. Cześć piłeczka, kochana. Popatrzcie, jak ładnie się zagoiło. Piłeczka pierwsza straciła rogi, widzicie, nic nie widać. Włosy zarosły. Popatrzcie, jak pięknie. Wiem, że ona się rusza, to ciężko tak wyłapać, tu jest dosyć ciemno. O, czyściutka głowa. Tam takie, jak się pogłaska, są takie wzniesienia i resztki rogów. Nie wiemy, czy to odpadnie, czy to tak zostanie, ale one jakby nie są w stanie już krzywdy zrobić. Zaraz po 2 tygodnie po odpadnięciu rogu tak wygląda, taka jest jakby coś takiego. I to jest właśnie te czarny tonat Madganian. Trzeba zwracać. Kochanie, tak, teraz, bo to będzie, tu już jakby podsumowujące teraz mówisz, swoje gadanko możesz przy dojeniu podsumowujące, wiesz, pokazywać je i podsumowujące. Słuchajcie, no jest to sucha dekolonizacja. Kilka osób nam tam mówiło, że powinniśmy maluchy robić i tak dalej. No nam się to nie podoba, bo robienie maluszków polega na tym, że przypala się ich rogi. Te właściwie one jeszcze nie mają rogów, tylko te miejsca, gdzie wyjdą te rogi, przypala Możdżeń. się. Będzie chyba możdżeń? Możdżeń, bo ja widzisz, Tak. nawet ja nie wiem, jak to się nazywa, i że po prostu ten wstożek wzrostu wypalić. Jest to masakryczne przeżycie dla maluchów. My jakoś tak stwierdziliśmy, że chyba nie. Poza tym w tym czasie, co były maluchy nasze, to myśmy chcieli je z rogami, nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile to może powodować problemów później w przyszłości. I w tym momencie zauważyliśmy bez 2 zdań, że ich agresja zmalała. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że mają maluchy, też to jest bardzo możliwe. Natomiast no nie mają rogów. Na pewno nie mamy kontuzji typu dziura w tyłku. Tak. Nie mamy kontuzji typu oko zadrapane albo prawie wybite u łowiec czy u nich samych. I nie ma też walki o hierarchię. Tak. Niestety Marta zawsze tutaj była przywódczynią, chociaż Bella tutaj się Miała z nią wspierała. moment, tak, miała moment. No i teraz, chociaż Bella dalej ma jednego roga, to może trochę podskakiwać. Natomiast widzimy, że kuleczka też bodła nasze owieczki. No i tak jak wcześniej wspominaliśmy, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i nas. Tak, bardzo nam się podobają rogi, żebyście nie myśleli i Tak. jakby nie robiliśmy tego z taką przyjemnością typu, że zwierzę będzie ładnie wyglądać, jak się psy na przykład kropuje czy Tak. coś takiego. Trochę tutaj dam świeżego powietrza, bo normalnie już Marcin. czuję, że spływam. Tak, Marcin już spływa.
W ogóle jak samo to przebiegało? No możemy wam powiedzieć, że no były kózki takie, no w szczególności po kuleczce widzieliśmy, jak już ten ostatni etap dochodziło do momentu, jak ten różek miał odpaść, że no taka ona była nieswoja. Widać, że była jakaś taka, trochę taka wycofana, bym powiedziała. Natomiast no różek jej odpadł i to momentalnie gdzieś tak po dniu, po dwóch koza no, wróciła do normalności, bym powiedziała. Tylko trzeba było jej psikać tym, znaczy sypać najpierw nadmanganianem potasu, żeby... Tak, bo rożek odpadł może za szybko, a może po prostu coś przywaliła i krwawiła. Wiecie, i wygląda wtedy to no masakrycznie, bo jak to z głowy jest dużo krwi zawsze i no wydaje się, że koza się kończy, a to nic się nie działo, no po prostu trzeba było jej zatrzymać te krwawienie i później dbać o tą ranę, żeby była czysta. Na zasadzie tego blue takiego sprayu używaliśmy, one pięknie wyschły. Mamy 5 rogów za sobą i widzicie i jakby Taka wszystko... nieparzysta liczba, co? Tak, i jak widzicie wszystko skończyło się dobrze, więc no jakieś tam powiedzmy doświadczenie mamy, no to są 3 kozy. Jednej Marta, ponieważ jest najmniej agresywna, jej zostawiamy te rogi, niech sobie ma, dopóki nie odwali jakiegoś numeru. Marta to jest ta, co akurat stoi tutaj Do was odbytem. na podejście. No, tamta Ale- to jest Bella. A my mamy jaskółki, wiecie? Tak, ale Popatrzcie, robią gniazdo u nas. Tutaj to są jaskółcze gniazda. Znaczy to jest oczywiście os gniazdo, ale już jaskółki je przerabiają. Widziałaś? Wypluta ślina Klaudia, nie patrzyłaś, ja teraz dopiero zobaczyłem. Nie, ja tutaj zajęta jestem, wiesz. Kiedyś przyszliśmy wieczorem, a tu sobie jaskółki tego, także bardzo nas to cieszy, bo jaskółka powinna być w każdej obórce, bo zjada wszystkie paskudne muchy. Czyli to, co denerwuje te nasze zwierzaki. A ja teraz mam swoje zajęcie, wiecie co? Fajnie. Znaczy nie powiem, że czekaliśmy w sumie z utęsknieniem, bo mleka nam brakowało. To, co zamroziliśmy w zeszłym sezonie, wszystko nam zeszło No tak, i braliśmy jeszcze dużo trochę wcześniej. I od sąsiadów. sąsiadów się ratowaliśmy. Wiecie co, jak człowiek się przyzwyczai do koziego mleka, to Muszę już przestać. później to krowie to... No jest mleko, nawet mówię od gospodarzy, nigdy nie ze sklepu, ale wiecie co, że to już nie jest to samo? Naprawdę, my jesteśmy zakochani w kozim mleku. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale taka jest prawda i teraz w tym momencie jak je doimy, znaczy ja oczywiście doję, no to jest taki fajny, lubię w ogóle ten czas spędzać z nimi tutaj. Dzisiaj, Bo mnie nie widzisz. tak, mam cię, ale żebyś wiedział, mam chwilę dla siebie. No bardzo Mam dobrze. chwilę dla Widzicie, siebie. jak kobietę trzeba czas kobiecie znaleźć, drodzy mężczyźni, koledzy z kanału Przyziemni? Kobiecie trzeba znaleźć wymiono, żeby mogła je ciągnąć. O Jezu, a nie lepiej jakbyś powiedział kozę? Kozę trzeba kobiecie znaleźć. Pamiętajcie, kozę nie kozła. Ty, ale powiem ci, że wiesz co, jest dzisiaj Kozły to my jesteśmy. Jest dzisiaj mleczko, trochę więcej. To co, jak one piją, czy jak? Nie, A i obiadły się. właśnie, to ci chciałam Pole powiedzieć. zmieniliśmy. Dzisiaj tak samo też trzeba im zmienić pole. Nie jest mnie, kochana. Ty jeszcze nie wiesz o co loko, piłeczko. Ty będziesz zimą tutaj stała. Tak. Dumnie, bo mamy, tak jakby już wam wspominaliśmy, 2 kózki na lato i 2 kózki na zimę. Żeby... Piłeczka będzie za pierwszy raz, no mam nadzieję, że wykot będzie miała udany. Bo to No jest mamy taki nadzieję, ale najważniejszy. pamiętaj, że my ją znowuż tak przyciągamy, w tym sensie przyciągamy, że ona będzie dojrzałą kozą, będzie miała wszystko swój czas. fajnie rozwinięte, wszystkie narządy rodne, więc powinno być ok. Pip, pip, pip. Wiecie dlaczego mówimy, że jesteśmy ciekawi? Bo kuleczka jest najmniejszą kozą, a to jest córeczka jej i wiecie co, że ona też nie jest za dużą kózką? Też nie jest Też tak. nie jest kózką taką dużą, wiesz, Ale, chodzi mi o gabaryty, tutaj, ale o mleko, wysokość. ale mleko dawała najwięcej. Mleka dawała kuleczka. Tak, tak. Także wiecie, to nie jest zła koza. Tylko jest po prostu takaś niedorozwinięta No, jakaś umysłowa. Wiesz co? No wiesz co, szkoda, że jednak nie ma tego roga. O, tam jest mamuśka. Pokażę mamuśkę. Widzicie, mamuśka bez rogów. Mamuśka później straciła rogi. I na głowie jeszcze takie widać. O, popatrzcie, widzicie, takie stróbki. Sucha dekoronizacja, podsumowując, działa. Powinno, na dorosłe kozy powinno się dawać 2 gumki, nie jedną, tak jak my zrobiliśmy. Tak. I bardzo Tak. dokładnie je zakładać. Właśnie Bellas, nasz jednorożec, to jest powód założenia jednej gumki źle i jednej dobrze. I dlatego nie może jej tego roga obciąć.
ta gumka. Także dwie gumki powinny być w tym samym miejscu. No chodź, I to jest właśnie najlepsze rozwiązanie dla kóz. Prawdopodobnie będziemy jej musieli, czekamy, bo rogi odpadają, cały proces skończy się mniej więcej w 8 tygodniu od założenia gumek. Ona jest już teraz w 9-10 tygodniu od założenia gumek i no i widzimy, że ten róg jest słabszy, ale jeszcze nie odpadł. Także prawdopodobnie dołożymy tą drugą brakującą gumkę, która no, jest po prostu... No. Także dokładnie trzeba robić. Chodzi o to, że gumka musi wejść pod róg. Nie może być jakby założona, bo nam się ześlizgnęła. Ona ma taki dziwny ten rożek i bardzo ciężko było pod ten zrogowacienie włożyć. O, macie tutaj było bardzo ciężko włożyć i on się oparł z jednej strony na rogu, więc tylko z jednej strony jakby ją tnie tą tkankę miękką i zgniata. Trzeba być przygotowanym z nadmanganianem potasu, z takim sprayem na rany Blue, bo mają osłabione rogi. Jeśli mają tendencję do bicia się, ona uderzy tym rogiem, ten róg się złamie, może wisieć. Trzeba zdawać sobie sprawę, że można go tam, wiecie, ostatki jakichś tam tkanek odcinać, żeby on odpadł. Jest to takie, nie jest to przyjemne, ale jest to przyjemne, ale działa i wszystko można zrobić i koza na pewno wam nie zdechnie. Natomiast, żeby było jasne, kozy wcale nie cierpią, tak jak nam próbowano wmówić. Pierwsza faza może założenia gumki była taka, że były lekko zdezorientowane, o co chodzi. Później przez praktycznie 1,5 miesiąca myśmy nie widzieli żadnych jakichś ruchów większych. Tak. I nagle na ogół było tak, że albo krewka się pojawiła, albo róg spadł. Troszeczkę było, albo była po prostu taka mała stróżka krwi. W najgorszym wypadku, jak ona uderzyła i róg się ten złamał i był jeszcze nie odcięty dobrze u kuleczki, no to faktycznie trochę zaczęła krwawić, ale krwawiła przed nami, zanim zobaczyliśmy, przyszliśmy, zatamowaliśmy. Była taki, powiedzmy, dzień osobiała. Właściwie po stracie rogów są osobiałe dzień, co nie? Tak jakby czuły, że broni się pozbyły. Inaczej, widzowie mogli też, co niektórzy co z nami są cały czas, zaobserwować przy wykotach. To było bardzo fajnie pokazane właśnie u Belli, jak straciła tego jednogora, ile by krwi upłynęło. Widzieliście, Tak. Ona miała tutaj taką stróżkę krwi. To było właśnie To naprawdę nie było tego dużo. Wiem, że to wyglądało masakrycznie. No tak, jak to krew z głowy. Tak, ale to szybko po prostu, to nawet, wiadomo, to był też stres, poród i tak dalej. To szybko jakoś, no zastopowało się. Nawet chyba tak za dużo tam Tak. nie ingerowaliśmy, prawda? Także no wiecie, no to jest ten mankament, ale na koniec dnia macie kozy, które nie zrobią sobie krzywdy, innym krzywdy, nam też notabene, przecież mogłyby tam niechcąco, one do nas nigdy nie pokazywały jakiejś agresji, ale niechcąco mogłaby uderzyć. Także nam się wydaje, że warto. Nam się wydaje, że tutaj jeden właśnie nasz widz pisał, jak ktoś chce przeczytać pewien komentarz, nie wiem na ile on chce się dzielić ze wszystkimi, więc nie powiem wszystkiego, ale że obroże u kóz niekoniecznie muszą być bezpieczne, bo także my nie chcieliśmy mieć obrót, bo niektórzy używają i my też używaliśmy rogów jako takiego zaprowadzacza, wiecie, złapiecie za rogi i prowadzicie ją gdzie chcecie. Tak jest znacznie trudniej ją złapać. Aha. Wiecie? I taka właśnie zabawa. Wiesz co, bo tak to ja zawsze sobie podwiązuję. Ja sobie wzięłam na sposób, jedną nogę podwiązuję No, tutaj no. i już wiesz, no to drugą nie będzie ruszała. A faktycznie musicie wygrać. Mądra Jedną. Klaudia. A wiecie co, powiem wam, no to trzeba przyznać dziewczynie, że... Ale dobra, no bo teraz wiesz co, chcę to szybko zrobić i dlatego wystarczy jedną nogę i trzymać. Ja tak czasami sobie usiądę z Klaudią, jak pozwoli mi tu przyjść za sobą. I trzymam ją za nogę, tą za wymię i... Super. I jest. Super. Nie wiem co ja tu widzę, co wy tu widzicie. My na pewno będziemy dekolonizować. U maluchów zobaczymy, czy można u maluchów bez wypalania może, czy one muszą te rogi, pewnie muszą im rogi podrosnąć, nie? Troszkę. Tak. Żeby było za co tą gumkę założyć. Oczywiście. Żeby to nie odrosło później. Żeby nie odrosło. Tak, źle założona, no to zobaczymy. Na razie my tam nic nie widzimy, żeby odrastało, ale źle założona gumka, czy tam zrobiony ten... ta kastracja roga, no może powodować to, że wyobraźcie sobie, że róg odrośnie. Przestań żreć moją kamerę. Już uciekaj stąd. Nie wolno. Nie wolno. To już jest przesada. Dobra, kochanie. Poczekaj.
Jeszcze poczeszę to. No, na sam koniec zostaje grzecznego, za grzeczne zachowanie, chociaż była niegrzeczna, dostaje Jeszcze troszeczkę. żarcia i ten. Dobra, ty też dostaniesz troszeczkę. Teraz ty troszeczkę. Oj, 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 oj. Dobrze, Martuś, nie, Martuś, nie, jesteś tutaj wodzem, ale nie przesadzaj. Już, kochana, złaź. Złaź! Dwie siostrzyczki. Marta, jesteś niegrzeczna. Powiem wam, że my ciągle zapominamy wziąć kamery na wieczór, ale już tym dzisiaj weźmiemy, bo one nam naprawdę podrosną i nam ujdą takie momenty. Weź tutaj. Pięknie. Takie momenty ostatnio odkryły, że owce są super kamieniami i można po nich skakać z jednej na drugą. No kurwa, można umrzeć ze śmiechu. No wiesz, Martuś, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Ty teraz miałeś swoje 5 minut. Dobra. No i patrz, ale natręt, no. No wiadomo, nakręt, ale to zamykam, bo tu będzie przeciąg teraz, nie? tak. Dzisiaj już go nie będzie. Marcin zmienił taktykę, zamiast pić kawy, piję, żeby nie było, że jestem całkowicie bezkawowy, ale staram się rzadziej pić kakao. Bardzo dobre kupiliśmy ostatnio, powiem wam, Tak. że aż jesteśmy zdziwieni, że nam się wreszcie udało. No Marcin, kakao, a Klaudia kawę. Ty, ale z mleka, faktycznie. No, jest różnica. Ale Dobra. wiecie co, ja wam powiem, Klaudia na pewno rozrzedziła z wodą, żeby się pochwalić. Bo jej tylko na tym zależy. Pytacie, uważni widzowie widzieli, ile było pociągnięć za strzyka, to... To już wiedzą dobrze, że to jest niemożliwe, żeby było tyle mleka. Dobra, wiesz co, ja je teraz, powiem Ci, że do lodówki to damy. Zanim zrobię śniadanie, przygonię je na te drugie pole. Wiesz, te na siatce, Dobra. które zrobiłam. Bo naprawdę, wiesz, no trzeba, wiesz, Dawać jakoś mieć. sobie radzić. A poza U tym nas golą nam pola, wiecie, ale są to małe jest poletka. jedno, ale wiecie co, no zrobiliśmy te pola rotacyjne, ale jest susza, nie pada, my już podlewamy. Dzisiaj zapowiadają burzę i założę się, że nic z tego nie będzie. Wioskę, Od wczoraj też zapowiadali, gra w Tak. burzę, siedzieć w domu. Nic Co? się nie działo. U nas czasami wioskę dalej, 2 km dalej zalewa, No. a u nas nie pada. 2 krople może spadną. No dlatego podlewamy, no i też sobie musimy jakoś radzić z tymi polami. Już zaczynam je przyprowadzać wokół stawu powoli. Tak. Chociaż to jest nasze takie prywatne ten tutaj teren, ale przynajmniej tu jest jeszcze trochę trawy, więc... Ale też prywatny to prawda, ale jakby my nie mamy, żeby to było jasne, problemu z tym, że zwierzaki tylko, nam... że jest bardziej wiedzą, upierdliwe na tak. siatce. Wiecie, jak siatkę macie elektryczną, ma takie 2 bolce do wbijania. Ja nie mogę ich No, wbić, ja też tak, ziemia jest twarda, ja biorę buty z podeszwą metalową, budowlane, bo nie da rady tego wbić. No. Także Dobra. Także Zgadzam, 2 tak? miesiące temu nas zalewało, jak pamiętacie, narzekaliśmy, że pola nie chcą dojść i zaraz potem przestało w ogóle padać i teraz drugą stronę. Dokładnie. Dobrze, kochanie, dawaj mleko do lodówki. Klaudia powiedziała, że ja nie mogę tak powiedzieć, że ona lepiej to zrobi i pewnie ma rację. Dobra, my teraz na śniadanie, widzicie, przed Wami się znajduje patelnia z 2 różnymi masłami. To jest typowo sklepówka, no niestety też takim się posiłkujemy, jak musimy. Natomiast to, zobaczcie kolor, jaki intensywny. Żółty, nawet wręcz bym powiedziała niemalże pomarańczowy. Widać jak się rozpuszcza całkiem. Jest to ze śmietanki, oczywiście z mleka krowiego od Jerseyki. Z Jerseyki, pamiętajcie. Ponieważ dlaczego my to tak akcentujemy? Bo Jerseyka ma dużo tłustsze, to mleko ma inne... I w ogóle bogatsze w skład. Jest bogatsze, właśnie chciałam powiedzieć, inne ma walory. I spójrzcie, jaka różnica. No. Ale tak, zaraz cała patelnia będzie w tłuszczu. I przepraszamy za brak mikrofonu, bo tak jakby na szybko mówimy, kurczę jaka różnica. I nie wiem, aparat ma mikrofon, ale głos pewnie będzie średni. No jak widzicie, teraz nasza kolej śniadaniowa. Wszystkie zwierzęta już opędzlowane. Kawa. A gdzie kakao? Nie ma. No, ma kakao.